Cześć, jestem Adam, witajcie na kanale Cookfit. Po raz kolejny witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym kanale Długa Historia. Nie będziemy do tego wracali. Dzisiaj będziemy robili ciasto marchewkowe w delikatnie zdrowszej wersji, czyli to, co zawsze u mnie na kanale znajdziecie. Zapraszam do wspólnego gotowania. W pierwszym kroku potrzebujemy zetrzeć marchewkę na grubych oczkach. Zawsze można to zrobić maszyną, tylko że zawsze mam taki dylemat. Albo zrobię to maszyną i później 2 razy dłużej niż bym tarł, potrzebuję ją umyć, albo zrobię to ręcznie i będę narzekać, że mnie boli ręka od tarcia. Tak więc wybieramy tą drogę na skróty i zrobimy to ręcznie. Odpowiadając na Wasze nurtujące pytanie, nie odsączamy marchewki, zostawiamy ją taka, jaka jest. Wiem, że jest dużo takich przepisów, w których trzeba odsączyć tą marchewkę z soków. Moim zdaniem one nadają fajnego smaku, a w momencie, w którym będziecie się kierowali dokładnym przepisem, takim jak Wam po prostu podaję na Telegramie, na mojej grupie z przepisami, mogę Wam zagwarantować, że żadnego zakalca ani nic nie będziecie mieli. Tak więc pamiętajcie, link do mojej grupy na Telegramie macie w opisie tego filmu. Oczywiście dołączenie do Telegrama jest bezpłatne i uczestniczenie na mojej grupie również jest bezpłatne. Możecie korzystać ze wszystkich przepisów, które będą na tym kanale i na tym, kanale i we wszystkich przepisach, które były na poprzednim kanale, czyli, że tak powiem, to, że mi się kanał na YouTube skasował, jego skasowałem przypadkowo, to mimo wszystko te przepisy, które były tam, cały czas są dostępne. Tu mi się nie nagrało, ale zauważycie, że w środku już mamy 4 jajka razem z cukrem. Oczywiście może być jakiś zamiennik cukru, może być ksylitol czy inny erytrytol, którego korzystacie. Może być również zamiennik białka, taki schłodzony. Wszystko w zależności tylko i wyłącznie od Was. Ja uważam, że mała ilość cukru na całą blachę ciasta naprawdę nie zaszkodzi. Pamiętajcie, że jesteśmy wszyscy ludźmi. Tutaj pozwoliłem sobie na chwilę wyłączyć, ponieważ potrzebujemy teraz dodać olej, cały czas ubijając naszą masę jajeczną, więc jeżeli usłyszycie, no to mogę jednocześnie mówić, jeżeli nie usłyszycie, no to widzicie, że dolewam. I teraz mokre składniki, które mamy ubite. Jakbyście kiedyś chcieli kupować stabilizator obrazu, który automatycznie podąża za Wami, za Waszym ruchem, to nie kupujcie, naprawdę. I teraz do mokrych składników, czyli do jajek wymieszanych z cukrem i olejem, potrzebujemy dodać wszystkie nasze suche składniki. W pierwszej kolejności dodajemy przyprawę do piernika, którą robiliśmy u mnie na kanale. Tego przepisu już co prawda nie ma, ale przepis na Telegramie cały czas jest, więc, że tak powiem, można z niego korzystać, a w sumie też na innych social media również ten przepis się znajduje. Dodajemy proszek do pieczenia. No i dodajemy mieszankę mąk. Ja dodaję z jednej strony mąkę bezglutenową, bo taką po prostu używam, a z drugiej strony dodałem mąkę orkiszową, ponieważ ona jest z orkiszu, więc zawiera w sobie również białko, więc automatycznie podbijamy po prostu poziom białka w naszej przekąsce. Bo pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, które będziemy tutaj robili na kanale, nawet jeżeli są ciastem, to będą się nadawały cały czas na to, żeby zjeść w formie przekąski. Teraz to wszystko mieszamy za pomocą rózgi ręcznie. Kolor naprawdę mega fajny. Teraz potrzebujemy pokroić orzechy włoskie na drobniejsze kawałki. Aha, pieski już idą. No bo przecież coś kroję, to pewnie mięso, nie? Słodziaku ty mój. Freję jest ciężko na samą myśl, że mógłbym ją podnieść, tak więc Frejusia jest niezainteresowana orzechami, poza tym psy nie mogą jeść orzechów. Ej. No, to kroimy dalej. Mówiąc drobno, mam na myśli mniej więcej coś takiego, żeby jednak mimo wszystko było coś tych orzechów czuć, czyli w żadnym wypadku ich nie mielimy,
A pamiętajcie, że jednocześnie orzechy są również źródłem białka w naszej przekąsce, tłuszczu również, ale skupiamy się oczywiście na tym, żeby białko było. No i jedna z główniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o przygotowanie ciast, jest taka, żeby to nam przede wszystkim smakowało. Więc orzechy, które sobie skroiliśmy, dorzucamy do naszej wymieszanej masy jajeczno-mącznej. Po raz kolejny sobie to wszystko możemy przemieszać. Ciasto się robi fajne, gęste i w momencie, w którym to wszystko mamy już wymieszane, możemy dodać naszą startą marchewkę. Ale to genialnie pachnie. Fajnie przyprawami, fajnie pachnie również marchewką. I teraz to wszystko potrzebujemy przemieszać na jednolitą konsystencję. Jeżeli nie dacie rady zrobić tego rózgą, to możecie to po prostu zrobić rękoma, pamiętając o tym, że później trzeba będzie umyć ręce. No i teraz przygotowanie naszego ciasta jest już praktycznie skończone. Masę wylewamy do blaszki, która jest wyłożona papierem do pieczenia. Wyrównujemy. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika, który jest nagrzany do 180 stopni. Ważne jest to, żeby sprawdzać patyczkiem, czy nasze ciasto jest już upieczone, żeby nie było z jednej strony zakalca, z drugiej strony, żeby nie było surowe, z trzeciej strony, żeby nie było przesuszone. No i kiedy nasze ciasto już wyjdzie z pieca po około 45-50 minutach, wymieszamy sobie serek biały. Ja użyłem serek Philadelphia razem z sokiem z cytryny. I teraz potrzebujemy ten serek, czyli widzicie kolejne źródło białka po prostu wyłożyć i ładnie wyrównać na naszym cieście. A wybrałem serek Philadelphia, ponieważ on jest taki fajny, z takim delikatnym, słonym posmakiem i w momencie, w którym, że tak powiem, to nasze ciasto jest też tak słodkie, po prostu spowoduje to, że taka fajna równowaga w tym cieście po prostu powstanie. No i tak jak mówię, kolejne źródło białka w naszym przepisie. I nie przejmujcie się, że na przykład tego serka jest do góry duża ilość. Białko się zgadzać po prostu musi. Tak więc, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i mam nadzieję, że równie szybko odbudujemy to, co stworzyliśmy na moim poprzednim koncie. 476 i ponad 200 tysięcy wyświetleń i ponad 1000 godzin obejrzeń filmów. Tak więc, moi drodzy, trzymam za Was kciuki, a Wy trzymajcie kciuki za mnie, ponieważ powiem Wam szczerze, że to jest trudniejsze niż myślałem, żeby to wszystko, że tak powiem, mentalnie odbudować. Dzięki za obejrzenie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i pamiętajcie zostawić subskrypcję, lajka, komentarz, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym filmie.